Chciałbym w dzisiejszym nagraniu zająć się tym odkurzaczem Alfa 2 z roku 1960. To jest polski odkurzacz z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego. Odkurzacz przywiozłem chyba 2 czy 3 tygodnie temu z Warszawy. Opowiadałem o tym zresztą w takim króciutkim nagraniu, które wtedy opublikowałem. Spotkałem się z poprzednim właścicielem tego odkurzacza niedaleko Dworca Wileńskiego. Spędziliśmy sympatyczną godzinę na rozmowie przy kawie. Pytałem oczywiście o historię tego odkurzacza, no ale dowiedziałem się tylko, że odkurzacz został znaleziony na ulicy. Po prostu ktoś wystawił go na elektrośmieci i bardzo fajnie, że został z tej ulicy zabrany, bo inaczej wylądowałby na złomie albo ktoś by go tam gdzieś kopnął, rzucił i uległby uszkodzeniu. A dzięki temu mamy całkiem fajny i kompletny odkurzacz. Bardzo ważne, że nieuszkodzone są te bakelitowe pokrywy worka na kuszy silnika, no bo one są dosyć podatne na pęknięcia. Troszeczkę tutaj schodzi z niego malowanie, ale generalnie nie ma jakiejś tragedii, a odkurzacz jest dosyć ciekawie malowany w takim stylu, chyba troszkę bardziej jeszcze typowym dla lat 50. niż 60. To nie jest zresztą pierwszy odkurzacz tego typu w mojej kolekcji i zaraz, zanim się nim zajmiemy, pokażę Wam kilka, które już pojawiały się w nagraniach na tym kanale. Prawdę mówiąc, troszkę się bałem, czy te odkurzacze Alfa 2 zmieszczą mi się tutaj na stole warsztatowym i postaram się żadnego z nich nie zrzucić, ale koniecznie chciałem Wam je pokazać, chociaż one już, tak jak powiedziałem, pojawiały się w poprzednich filmach. Ja sobie tutaj nawet zrobiłem małą ściągawkę, bo nie zawsze pamiętam, jaki silnik w jakim się znajdował. Najstarszy z nich wszystkich i chyba jeden z moich ulubionych to jest ten bardzo ładnie zachowany odkurzacz Alfa 2 z 1959 roku, a to, co jest w nim ciekawe, to znajdujący się w środku silnik jeszcze nie polski, tylko importowany z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, silnik typu EM8750K, wyprodukowany w fabryce w miejscowości Oppach w NRD. Ten odkurzacz pokazywałem zresztą dosyć niedawno podczas takiego małego remontu odkurzacza Gamma, w którym również znajdował się silnik z tej samej fabryki. Ja go na chwilkę odstawię. To jest kolejny ciekawy odkurzacz z mojej kolekcji, chyba w ogóle jeden z moich pierwszych odkurzaczy, odkurzacz Alfa 2 z roku 1960, bardzo ładnie zachowany, troszkę się tutaj zakurzył, ale generalnie jest w bardzo dobrym stanie i w tym odkurzaczu znajduje się silnik typu SK5, produkowany w fabryce wodomierzy we Wrocławiu, czyli w Fawodzie. To jest silnik praktycznie identyczny jak ten, o którym mówiłem przed chwilą, z 1959 roku, enerdowski silnik z Oppach. To jest polska wersja tego silnika. Ten odkurzacz na razie też odstawię, chociaż o nim pewnie jeszcze będziemy mówili, bo jest to właściwie rówieśnik tej Alfy 2, którą dzisiaj będę chciał obejrzeć. Kolejny odkurzacz Alfa 2 w mojej kolekcji jest już znacznie nowszy, bo pochodzi, jeżeli dobrze pamiętam, z 1969 roku, tak? I w tym odkurzaczu znajdował się i znajduje się nadal silnik importowany z Węgier, silnik IMI. Ja bardzo się cieszę, bo powinienem niedługo dostać 2 węgierskie silniki, które znalazłem przypadkiem w internecie. Zamówiłem sobie, one są troszeczkę inne niż ten tutaj zamontowany, a ponieważ tych silników nie znam, bardzo chętnie je obejrzę i oczywiście pokażę w jednym z następnych nagrań. Ten odkurzacz działa dosyć dobrze i również można go zobaczyć w jakimś z moich wcześniejszych filmików. No i wreszcie ta generalnie bardzo ładna Alfa 2 z roku 1970. Myślę, że jest to jeden z ostatnich takich egzemplarzy Alfy 2, bo nie przypuszczam, żeby one jeszcze po roku 1970 były długo produkowane. Nie wiem, może ktoś z Was ma jakiś egzemplarz z 71 czy 2 roku, ale generalnie te odkurzacze po i tak długim czasie produkcji były już na początku lat 70. zastępowane przez nowocześniejsze modele i nad tym odkurzaczem na pewno będę musiał jeszcze popracować. On działa, jest w zupełnie niezłym stanie, z tym, że w tym odkurzaczu znajduje się nieoryginalny silnik zelmerowski typu ZZSD300 z późniejszych lat. Taki silnik był w tym odkurzaczu, kiedy go kupiłem, z tym, że ten silnik nie działał. Ja go wymieniłem na identyczny silnik ZZSD300, bo akurat taki wtedy miałem i on już był tutaj dobrze dopasowany. Natomiast w międzyczasie zreperowałem też ten silnik, który był w tym odkurzaczu i pokazuję go na przykład
w takim nagraniu o śmiesznym odkurzaczu, który zrobiłem z kartonu, jakiejś płyty OSB i filtr ze skarpet w nim zrobiłem. Także no tam znajduje się na razie silnik, który był w tym odkurzaczu, a ja cały czas mam nadzieję, że niedługo będę mógł zamontować jeden z moich silniczków SK10, które sobie ostatnio kupiłem i które tylko wymagają przejrzenia, bo taki silnik prawdopodobnie fabrycznie powinien znajdować się w tym odkurzaczu. Tę Alfę 2 także na razie odstawiam, a główną rolę w dzisiejszym nagraniu będzie grał oczywiście ten odkurzacz. Obejrzyjmy najpierw stan tego odkurzacza. Przepraszam, ja będę miał trochę zielone ręce, bo równolegle z tym nagraniem maluję na dworze drewno konstrukcyjne, korzystając z ładnej pogody, ale biorąc pod uwagę, że jest to impregnat grzybobójczy i owadobójczy, można uznać go za środek higieny osobistej. Tak jak powiedziałem, z odkurzacza troszeczkę zaczyna schodzić to malowanie, pojawia się odrobina rdzy, ale na szczęście przynajmniej z zewnątrz nic nie jest zardzewiałe, to wszystko da się troszeczkę wyczyścić, tak żeby nie zdrapać reszty farby. Tak jak też powiedziałem, nie są popękane te bakelitowe pokrywy, jest tutaj kompletna rączka, jest przełącznik, który zobaczymy czy działa, w każdym razie chodzi. Jest tabliczka z logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie i jest tabliczka znamionowa, na którą od razu możemy rzucić okiem. Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie, odkurzacz numer 04469, typ A5A. Tak, chyba tak, typ A5A. Moc 400 W, cena detaliczna 950 zł. Jeżeli dobrze pamiętam, przez całe lata 60. ta cena się utrzymywała. Sprawdzaliśmy to już. Symbol odkurzacza 05, chyba 05. Data produkcji 02/1960 i znak kontroli technicznej. A z ciekawości, przepraszam, z ciekawości jeszcze raz rzucę okiem, bo nie pamiętam kiedy była wyprodukowana ta Alfa 209, czyli wrzesień 1960 roku i tak jak wspomniałem, ta Alfa 2 jest już w takim malowaniu charakterystycznym właśnie dla lat 60. szara farba młotkowa. Troszeczkę inne, jak widzicie, jest też to logo, takie na czarnym tle, tutaj jest zupełnie srebrne. Sprawdźmy tabliczkę znamionową. Nie, ona jest jeszcze dokładnie taka sama. Tutaj srebrne napisy na czarnym tle i srebrne tłoczenia bez takiego czarnego wypełnienia, które pojawiały się w późniejszych latach. Ok, Alfę 2 na razie znowu odstawiam. Jest tutaj w tym odkurzaczu chyba oryginalny fabryczny przewód, taki gruby, gumowy. Zresztą pokażę wam to na chwilkę. Kupiłem sobie ostatnio 20 metrów takiego, chyba tej samej średnicy, ładnego, takiego gumowego przewodu do starych odkurzaczy. Trochę szkoda, że na nim są współczesne napisy, no ale trudno. W każdym razie bardzo się z tego przewodu cieszę, bo w kilku odkurzaczach takiego mi brakuje. Jeżeli chodzi o wtyczkę, mówiłem to też w tej króciutkiej zapowiedzi, którą opublikowałem, kiedy odebrałem ten odkurzacz. Oryginalna wtyczka 6 A 250 V A15 made in Poland, tylko niestety tutaj ukruszona, ale po pierwsze pokazywałem to już, kupiłem sobie ostatnio cały zestaw wtyczek, a po drugie wydaje mi się, o już znalazłem. Kiedyś na spacerze w lesie znalazłem taką wdeptaną w ziemię ułamaną wtyczkę. To jest co prawda troszeczkę inna, ale wydaje mi się, że ta połóweczka wtyczki, chyba że ona jest węższa trochę. No zobaczymy, spróbuję ją później dopasować. Jeżeli nie, to tych wtyczek w każdym razie mam całkiem sporo. I zacznijmy może oględziny tego odkurzacza od wyjęcia worka na kurz. Tutaj wszystko w ładnym stanie, wymaga tylko przeczyszczenia. Oryginalny, bardzo ładny, ładnie zachowany worek na kurz. Czasem zdarzają się takie strasznie zapleśniałe. Patrzę, czy nie ma tutaj w tym worku jakichś starych monet. Czasem się to zdarza, ale nie ma. Tu jest tylko jakieś szkło, mam wrażenie, nie wiem, samochodowe. No i trochę jakichś paprochów, które zaraz wysypię na dworze.
W środku naprawdę nie jest źle. Odkurzacz jest w zupełnie niezłym stanie. Trzeba go będzie tylko przetrzeć z kurzu. I możemy od razu zająć się wyjęciem silnika. Tutaj na dole widzę, że brakuje jednej śrubki trzymającej pokrywę silnika. Ale nie jest wykluczone, że taka, którą mam, będzie nawet tutaj pasowała. O, idealnie, super. Taka z zaokrągloną główką będzie prawie jak nowa. Dobrze, mogę wykręcać. To zresztą też jest chyba nieoryginalna, niefabryczna śrubka, natomiast ta wygląda na oryginalną. Zdejmijmy pokrywę. Ok, fajnie, jest w środku chyba oryginalny silnik. Tak jak w tej drugiej Alfie 2 z 1960 roku, ten silnik tutaj w ogóle nie jest przykręcany. Spójrzcie, on jest tylko tą klamrą włożony tutaj w takie miejsca przewidziane w tej bakelitowej pokrywie silnika. Nic poza tym go nie trzyma. Silnik możemy bardzo łatwo wyjąć. Połóżmy odkurzacz. I jest to całkiem ładnie zachowany, nawet nie szczególnie brudny, oryginalny silnik z fabryki wodomierzy we Wrocławiu. Pokazuję Wam tutaj od razu też tabliczkę znamionową. Silnik z roku 1960, czyli rocznik odpowiadający dacie na tabliczce znamionowej na odkurzaczu. Silnik typu SK5, napięcie 220V, to jest numer silnika 17049. 250 W, 15 000 obrotów na minutę. Silnik wydaje się być w całkiem niezłym stanie. Troszkę go zaraz wyczyszczę. Przede wszystkim odczepię go zaraz tutaj od kostki i obejrzymy go sobie dokładniej. Tutaj jest ta gumowa poduszeczka, która go amortyzowała i izolowała od obudowy. Na razie to zdejmę. Spójrzmy sobie jeszcze na połączenia. Tutaj wchodzi przewód zasilający, czy kabel zasilający i jeden przewód z kabla zasilającego łączy się tutaj z przewodem idącym już prosto do silnika, a drugi przewód z kabla zasilającego łączy się z tym zielonym przewodem, który idzie do włącznika w rączce. Potem tutaj wychodzi ten biały przewód z włącznika w rączce i łączy się z tym żółtym przewodem idącym do silnika. Tutaj mamy kondensator przeciwzakłóceniowy i jest troszeczkę jeszcze starszego typu niż te, które najczęściej widziałem w późniejszych silnikach, takie z 5 przewodami. Tutaj są tylko 3 przewody. Jeden tutaj jest idący na masę silnika, tutaj jeden idący tutaj do jednej szczotki i tutaj drugi idący do drugiej szczotki. Myślę, że mogę teraz odłączyć wszystkie te przewody. Tutaj odłączę przewody z kabla zasilającego. Tutaj odłączę przewody idące do silnika. Jeden i drugi. No i tu zostały mi już tylko przewody idące do włącznika, których prawdę mówiąc nawet nie muszę odłączać. Zaraz sobie zresztą wszystko po kolei sprawdzimy. Najpierw może sprawdźmy działanie tego przełącznika, bo o tym się często zapomina i potem po zmontowaniu może nie działać. Działanie przełącznika zaraz w bardzo prosty sposób sprawdzimy. Tutaj jeden, tutaj drugi. Jest połączenie, czyli teraz jest włączony. Teraz powinien być rozłączony i połączenia nie ma. A teraz go włączę i mamy połączenie. Super. No i sprawdźmy. Raz, dwa i mamy połączenie. Tutaj żadnego
Zwarcia nie ma. Sprawdźmy też tutaj z drugiej strony. Nie ma. Teraz kolejne wyjęcie szczotek. O, bardzo malutka szczotka. I tutaj. Też już bardzo malutka, starta szczotka, tu chyba pół centymetra tylko zostało, nawet tutaj troszeczkę mniej. Teraz nie powinno być przejścia. O, nie ma. Wydaje mi się, że tutaj tego modelu SK5 nie będzie, będzie najwyżej SK5B. SK10, nawet SK5B już tutaj nie ma w tym katalogu. W SK10 szczotki są 10 na 5 na 32 mm. Zaraz sprawdzimy, jakie są tutaj. Wydaje mi się, że jednak mniejsze. Osiem na 6,5 albo 8 na 6,3. Na pewno 8. Tu mi pokazuje 6,40. 6,40, tak. Tu mi pokazuje 8 na 6,40. Zaraz zobaczymy, czy ja mam podobne szczotki. Przyznaję, że ostatnio dużo tych szczotek zużyłem i jakoś nie zrobiłem sobie nowych zakupów. Tu mam 8 na 6 na przykład. I one są troszeczkę za luźne. Nawet widać, że są troszeczkę węższe. No to jak zwykle ostatnio włożę z powrotem te szczotki do nagrania testowego, natomiast zaraz sobie to zapiszę i kupię. Takie 8 na 6,3 chyba będą dostępne. Silnik na szczęście bardzo szybko się wyjmuje, więc zrobię o tym jakieś następne nagranie, o takiej szybkiej wymianie szczotek. Ok, tutaj sobie zapisuję 8 na 6,3 lub 6,4, nawet 6,5 byłoby dobrze, to sobie najwyżej trochę zaszlifuję. Mam też do kupienia szczotki do Electroluxa, szczotki chyba do Gammy 2, także muszę ten zapas koniecznie uzupełnić. Mogę te szczotki tak czy inaczej włożyć z powrotem do tego silnika. Aczkolwiek on już nie powinien z nimi długo pracować. No i wezmę teraz to wszystko i pójdę pędzelkiem trochę wyczyścić silnik z kurzu, a potem spróbujemy, zobaczymy, czy da się uruchomić. Wszystkie elementy odkurzacza łącznie z silnikiem mam już tutaj całkiem nieźle wyczyszczone. Widzieliście tam na nagraniu tę obudowę, przetarłem też kwasem fosforowym, który jest bardzo dobrym odrdzewiaczem. Po tym warto to jednak robić w rękawiczkach albo potem wytrzeć, no koniecznie potem umyć ręce.
Wygląda to całkiem nieźle, ja być może jeszcze raz za jakiś czas to przetrę i nawet troszeczkę ten odrdzewiacz zostawię. Najważniejsze, że on nie uszkadza tutaj resztek tego oryginalnego malowania, natomiast w większości już usunął ślady rdzy z tych odsłoniętych kawałków stali. Z tej strony odkurzacz mam wrażenie, że wygląda troszeczkę lepiej. Na razie to wszystko odstawię tutaj na bok, bo będę chciał teraz zrobić próbę silnika. Do próby silnika jak zwykle mam tutaj taki tymczasowy kabel zasilający, mam mój regulatorek napięcia. Najpierw podłączę silnik tutaj do kabla zasilającego. Raz. Dwa. OK. Tutaj mam regulator, on będzie widoczny. Teraz przewód prowadzący od silnika podłączę sobie tutaj do regulatora napięcia. Zmniejszę troszeczkę napięcie. Ten stary przewód zasilający tutaj nie gra roli, on jest odłączony. Okulary ochronne. No i zawsze to, co powtarzam, nie podłączamy takich silników wolno stojących na stole do pełnego napięcia, bo one gdzieś mogą polecieć, może nimi rzucić. Natomiast podłączymy sobie po prostu zaraz ten regulator z dużo zmniejszonym napięciem, chociaż myślę, że ten silnik już, jeżeli działa, powinien na tym napięciu ruszyć. I zobaczmy. Myślę, że jest nie najgorzej, jak to w starych silnikach. Trochę łożyska, trochę ta turbina szumi, ale generalnie cieszę się, że działa i myślę, że będziemy mogli go tak zainstalować na razie w tym odkurzaczu, a na pewno za jakiś czas znowu go wyjmę, żeby wymienić w nim szczotki. Pokażę Wam to zresztą, jak je kupię i zobaczymy wtedy, czy one będą dobrze pasowały. Tutaj wszystko mogę porozłączać. Kabel odłączony, dobrze. Nawiasem mówiąc, jest to też fajna okazja, żeby pokazać inne silniki z tej serii SK5. Oglądaliśmy je zresztą już w innym nagraniu poświęconym specjalnie tym silnikom. To jest silnik typu SK5A z 1962 roku. A to jest silnik typu SK5A1, tak? Z 1963 roku. Wszystkie te silniki wyprodukowane zostały w fabryce wodomierzy Fawod we Wrocławiu. Myślę, że kiedyś warto będzie zrobić taki filmik, na którym wyjmę z poszczególnych odkurzaczy wszystkie te silniki, powiedzmy od SK5, czy nawet od tych ich odpowiedników z NRD, z Oppach czy z ZUL, przez SK5A, SK5A1, SK5B, który na przykład był w jednym z moich odkurzaczy Alfa K2, chyba z 64 roku, aż po SK10, który mam na przykład w odkurzaczu Zelmer 3 z 72 roku i będzie sobie wtedy można fajnie porównać różne różnice konstrukcyjne w budowie, czy konstrukcji, czy designie tych wszystkich silników. Dobrze, te na razie odstawiam. SK5A1 z 63 roku. Ten silnik SK5A z 1962 roku. Na razie go odstawiam, ale pokażę to tylko szybko,
Wyjąłem go z innego odkurzacza Alfa 2. Tutaj bez tabliczki znamionowej, no ale zakładam, że on pochodzi właśnie z 1962 roku. No ale jak widzicie, w bardzo, bardzo złym stanie ten odkurzacz. Ciągle jeszcze tutaj u mnie stoi i czeka na wyremontowanie, odrdzewienie, załatanie tutaj dziur, które rdza przeżarła na wylot. Także to będzie na pewno też tematem jakiegoś kolejnego odcinka. Teraz myślę, że możemy jeszcze najwyżej szybko zajrzeć tutaj do tego łożyska na górze, bo to nie wiąże się z dużą pracą. O. Nawet to łożysko jest całkiem nieźle nasmarowane. Chyba nawet nie będę tutaj dokładał tego smaru. Zakładamy klamerkę. Mocno dokręcone. No i co? I myślę, że chyba możemy teraz ten silnik włożyć z powrotem do odkurzacza. Tutaj najpierw wkładam tę gumę. Teraz mogę włożyć silnik, tak żeby on się tutaj ładnie wpasował. Teraz będę musiał podłączyć znowu tutaj wszystkie przewody. Tutaj podłączę z tej strony obydwa przewody z kabla. Jeszcze raz je tylko splotę, żeby one tutaj były ładnie. Jeden przewód z kabla zasilającego, tutaj drugi. Dokręcam. Tutaj jak widzicie jest już ten jeden zielony przewodzik, który idzie do włącznika. Tutaj wychodzi ten biały przewodzik z włącznika i do niego podłączę jeden z przewodów idących do silnika. Zaraz zobaczę, który będzie mi łatwiej. Chyba ten. Ok, tylko go jeszcze tutaj splotę. Trzyma się mocno. No i tu mam jeszcze drugi przewód idący do silnika. I jego podłączę tak, żeby łączył się tutaj już z tym jednym przewodem z kabla zasilającego. Trzyma się, trzyma się, trzyma się, trzyma. Ok, sprawdźmy jeszcze raz, czy czegoś nie pomyliłem. Kabel zasilający, jeden przewód tutaj łączy się z przewodem idącym do silnika. Drugi przewód z kabla zasilającego łączy się z przewodem idącym do włącznika. Tutaj wychodzi przewód z włącznika, łączy się z drugim przewodem idącym do silnika. Wydaje mi się, że wszystko powinno być dobrze podłączone. Możemy to jeszcze dla pewności sprawdzić. Teraz dotykam przewodów idących do silnika i mam między nimi połączenie. Teraz dotykam przewodów idących do włącznika. Nie mam między nimi połączenia. Teraz mam między nimi połączenie, bo włączyłem włącznik. A między kablami idącymi do przewodu zasilającego tutaj w tym momencie nie mam połączenia, bo nie ma go tutaj też po drugiej stronie. Ok. Na tą klamrę trzymającą silnik zakładam jeszcze te dwie gumowe poduszeczki. Tutaj mogę izolator włożyć do środka. Gdybyśmy na przykład chcieli poprawić bezpieczeństwo tego odkurzacza, to można by całą tę komorę wewnętrzną wyłożyć papierem preszpanowym,
Albo też na przykład ten izolator jeszcze tutaj papierem preszpanowym owinąć na wypadek, gdyby jeden z przewodów się z niego odczepił i dotknął do obudowy. No ale fabrycznie nie było to zrobione, więc nie będę tego też tak robił. Tutaj brakuje, widzę, teraz to dopiero zauważyłem, odgiętki. I tak się składa, że ja te odgiętki akurat mam, więc będzie okazja, żeby ją od razu założyć. Chwilkę mi zajęło w tym chaosie w warsztacie znalezienie części, ale tutaj mam różne wtyczki, między innymi taką, jaką będę chciał dzisiaj założyć do tego odkurzacza i mam tutaj różne odgiętki, myślę, że jedną z nich zaraz możemy tu założyć. Położę odkurzacz na blacie z powrotem. Albo nie, niech on sobie tutaj stoi, bo to będzie, inaczej wypadnie silnik. A ja będę musiał teraz zdjąć tę połamaną wtyczkę. No, najpierw zdejmę wtyczkę. Zresztą tutaj praktycznie odpadają już te przewody. Mogę obciąć. Wtyczkę na razie tutaj zostawię. Coś z niej na pewno mi się przyda. Albo ta połóweczka wtyczki, albo jakieś styki z niej. Więc tego na pewno nie będę wyrzucał. Skręcę ją z powrotem i dorzucę do mojej kolekcji wtyczek. Ok. Takiej identycznej jak ta z tymi takimi po łuku idącymi napisami Made in Poland nie mam. Sprawdźmy inne. To też 10, 250. O, jest. Identyczna jak ta, która była tutaj w tym odkurzaczu. Dokładnie. Tak, 6, 250. I tak jak mówiłem, odgiętka. Czyli to są te rzeczy, które zaraz będę chciał założyć. Kabel muszę na chwilkę wyjąć. Tutaj damy nową odgiętkę. Super, chyba nawet pasuje. Troszkę, tak, pasuje bardzo fajnie. Tutaj wkładamy. Chyba będę musiał jednak wyjąć najpierw ten kabel i przełożyć odgiętkę, bo inaczej mogę nie dać rady. O! I teraz przełożę kabel. Czy ja go już tu przepchałem? Tak. O, jest. No. Aha, tu nie zdjąłem tej starej odgiętki. Nie szkodzi. Zaraz ją wytnę, tylko ostrożnie, żeby nie uszkodzić izolacji na przewodzie. Dobra. Myślę, że jednak zamknę tę pokrywę silnika, bo po prostu nie będzie nam silnik wypadał. Będziemy mogli postawić normalnie odkurzacz. Czyli tak, tutaj mam już wszystko założone. Przeciągam jeszcze przewód. I teraz zakładam tak, żeby ta klamra weszła tutaj w mocowania na pokrywie. I chyba weszła dobrze i mogę teraz przykręcać pokrywę silnika. O, tutaj tak jak mówiłem, mam taką śrubkę, która jest podobna do fabrycznych i powinna tu ładnie pasować. Jest troszeczkę dłuższa, ale to nie szkodzi. I tutaj jest jeszcze jedna taka nieoryginalna śruba. To ją damy od spodu, żeby tak bardzo nie rzucała się w oczy. Pokrywa silnika ładnie się trzyma i przy okazji mamy, o, tutaj bardzo ładną, nowiutką, ale identyczną praktycznie jak oryginalna odgiętkę kabla.
No i teraz zostało jeszcze tylko zamontować tę wtyczkę. Ja tutaj troszeczkę izolacji zdejmę. Otwórzmy wtyczkę. Fajnie, cieszę się, że udało się dokładnie taką samą wtyczkę znaleźć z lat 60. To już chyba moja ostatnia taka. Wykręcę te stare styki. Założę teraz nowe. Dobrze. Jeszcze troszkę. Tutaj będzie wtyczka ściśnięta. Zakładam tę klapkę. Wkładam nakręteczkę. O, śruba. I dokręcam. I wtyczka jest chyba dobrze zmontowana. Ładnie tutaj wszystko się trzyma. O. Fajna, niepopękana wtyczka z epoki. Żeby zrobić jeszcze jeden mały test, tutaj sobie postawię miernik. Teraz chyba powinien być wyłączony odkurzacz. Nic nie widać. Teraz chyba powinien być włączony i mamy połączenie. Teraz go wyłączę i OK. Worek na kurz został całkiem porządnie wytrzepany. Zresztą chyba widzieliście to w nagraniu. Wkładam go tutaj z powrotem. Ok, całkiem nieźle pasuje. No i mogę założyć przednią pokrywę worka na kurz tą stopką do dołu. Mam trochę wrażenie, tak jakby on był tutaj troszeczkę minimalnie duży. Teraz się tak zastanawiam, czy to jednak nie jest worek od jakiegoś innego odkurzacza, a może nie. O! Zapięte. Odkurzacz Alfa 2 z 1960 roku jest już ładnie zmontowany. Założyłem do niego nową, ale jednocześnie starą, pochodzącą z epoki, ale przynajmniej niepopękaną wtyczkę. Założyłem nowiutką odgiętkę, praktycznie identyczną jak ta, która znajdowała się tutaj oryginalnie. Przeczyściłem troszkę ten odkurzacz. Zajrzeliśmy do szczotek, które na pewno będą wymagały wymiany w najbliższym czasie i zrobię to w jednym z takich uzupełniających nagrań o tym odkurzaczu. No a teraz myślę, że po raz ostatni już dzisiaj możemy ten odkurzacz wypróbować. Tym razem podłączę ten odkurzacz już bezpośrednio do sieci, aczkolwiek tylko na króciutko, bo pamiętajmy, że szczotki w nim są już bardzo zużyte. Wyłączony. Wyłączam.
Bardzo fajny odkurzacz, naprawdę z całkiem porządną siłą ssania. Spokojnie mógłbym tutaj teraz w warsztacie nim poodkurzać. Aczkolwiek oczywiście, tak jak powiedziałem, żeby mógł spokojnie działać, trzeba będzie w nim wymienić te bardzo już starte szczotki. Może na koniec jeszcze raz postawię tutaj dla porównania mój drugi odkurzacz Alfa 2, także z 1960 roku, z września 60 roku. Ten jest, tak jak już mówiłem, chyba z lutego 1960 roku. Już z tym nowym, obydwa już z tym nowym rodzajem logo stosowanym chyba właśnie od 1960 roku. Na początku filmu mogliście zobaczyć jeszcze to stare logo stosowane na Alfach 2 chyba właśnie do końca 59 roku, takie stylizowane, trochę jakby pisane ręcznie. Zwróciłem uwagę, że tutaj w tej Alfie 2 jest jednak nie taka długa odgiętka, tylko taka zwykła, malutka przelotka tutaj w miejscu, w którym kabel wchodzi do korpusu odkurzacza. Ale wydaje mi się jednak, że tutaj, tak jak patrzyłem, było widać wyraźnie urwany kawałek tej odgiętki. Także myślę, że jednak dobrze zrobiłem, zakładając całą tę nową odgiętkę. A spojrzę, jak to było zrobione w tej starszej. Tak, spojrzałem teraz na tę starszą Alfę 2 z 59 roku i tam również znajduje się tylko taka malutka przelotka. O, znalazłem nawet ten taki malutki kawałeczek, który pozostał i no, jeżeli była to też tylko taka malutka przelotka, to tak czy inaczej brakowało jej tutaj tej urwanej główki, która powinna się tutaj znajdować. Także myślę, że to jest ok i nawet jeżeli tutaj też był taki element jak w tym odkurzaczu, no to jednak jakoś to tam strasznie nie razi, a jednak zabezpiecza ten kabel przed uszkodzeniem. Nie wiem, może jeżeli kiedyś znajdę albo kupię sobie takie przelotki, to może wtedy faktycznie jednak tę odgiętkę z powrotem wymienię na coś takiego, żeby to jednak odpowiadało modelowi i tego odkurzacza i okresowi, w którym był budowany. Może to będzie na przykład okazja podczas wymiany szczotek w tym odkurzaczu. No ale to już są takie drobiażdżki naprawdę dla koneserów oryginalnych cech tych odkurzaczy z roku 1960. I to chyba wszystko. Dziękuję Wam bardzo za ten dzisiejszy przegląd odkurzacza Alfa 2 z 1960 roku. Przegląd niedługi, ale urządzenie myślę, że bardzo fajne i warto było do niego zajrzeć, warto było przeczyścić to urządzenie i je uruchomić. Pozdrawiam szczególnie poprzedniego właściciela tej Alfy 2, bo to dzięki jego zaangażowaniu ten odkurzacz znalazł się w mojej kolekcji, a w przeciwnym razie pewnie skończyłby gdzieś na złomie, czy zniszczony gdzieś na ulicy na warszawskiej Pradze. A dzięki temu będzie mógł, myślę, że jeszcze być wykorzystany w niejednym nagraniu. A propos kolejnych nagrań, to na pewno będę chciał pokazać rozbiórkę kolejnego starego odkurzacza Electrolux 12 z lat 30. Opublikowałem taką króciutką zapowiedź na kanale. Będę chciał pokazać odkurzacz Electrolux z lat 20. Mam tego fajnego czeskiego Jupitera, z którego bardzo się cieszę i którego bardzo chętnie obejrzę. Mam jeszcze jeden czeski odkurzacz Tiger, także sporo rzeczy jest w najbliższych tygodniach do pokazania, ale na dzisiaj już wystarczy. Dzięki, do zobaczenia.